I taki głos właśnie piękny jest, ale też Ja jest... bym poszedł do tej dziupli. Ja też. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Wróć. Jaki pociąg? Jaki byle jaki? Roller coaster. Zapraszam cię na pokład roller coastera. Każdy wagonik to kolejne osoby i kolejne obszary pracy w roleplay. Ruszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Roller Coaster. Dzisiejszymi gośćmi w programie będą... Joanna Furmankiewicz. I Marcin Kadej. Jakbyś troszkę, Asia, najpierw powiedziała, skąd tu jesteś? Po co tu jesteś? Nie, po co to jeszcze przejdziemy do tego, ale powiedz mi, czym na co dzień się zajmujesz, gdzie pracujesz? Pracuję na Wydziale Nauk Biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuję się ssakami, w szczególności nietoperzami i ich zachowaniami i kłusami. Marcin? Ja z kolei, podobnie jak Asia, reprezentuję Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jestem zoologiem o specjalności entomologicznej. Zatem zajmuję się głównie owadami, ale w takim szerszym spektrum, ponieważ dotykam także innych zwierząt bezkręgowych. No i dodajmy, że aktualnie jesteś szefem tegoż wydziału. Tak się złożyło. Tak się złożyło. Powiedzieliście o tym, czym zajmujecie się na co dzień, ale to skąd się musiało wziąć? Skąd te nietoperze, Asia? Zaczęło się na studiach, kiedy po raz pierwszy miałam zajęcia terenowe właśnie, gdzie poznawaliśmy tą grupę ssaków i tak mnie zafascynowały, że postanowiłam zrezygnować z pracy na temat bezkręgowców i przeszłam na ciemną stronę mocy, czyli właśnie na ciemną stronę nocy, bo nietoperze to jest głównie praca nocna, co czasami jest bardzo wyczerpujące i też trudne do badań, do obserwacji. I tak już ponad 20 lat się zajmuję nietoperzami. Zrobiłam i pracę magisterską, i pracę doktorską. Obecnie prowadzę inne badania poświęcone właśnie głównie tej grupie nietoperzy. Fascynują mnie, bo są ciekawe, tajemnicze, mają bardzo złożony system socjalny, są towarzyskimi zwierzętami, mają bardzo rozbudowany system komunikacji głosowej, co mnie szczególnie interesuje. I też są jedną z najbardziej zagrożonych grup zwierząt we współczesnym świecie. Marcin, skąd owady? A ja nawiążę krótko do wypowiedzi Asi, dlatego że oczywiście serce bardzo boli, wiedząc o tym, że miała być w mojej ekipie owadziarzy. Natomiast podkreślę, że nadal ten styk ze światem owadów jest u Asi, choćby z tego względu, że wszystkie nietoperze żyjące w Polsce to gatunki owadożerne przecież. Więc od tych owadów, mimo próby ucieczki, nadal gdzieś ta Joasia się wokół tych organizmów kręci. Ale też nie musisz chyba specjalnie boleć nad tym, bo przecież rozmawiamy i będziemy rozmawiali o bioróżnorodności. To masz bioróżnorodność taką w wydaniu waszym, tematyczną troszkę, tak? Znaczy ja Asię doskonale rozumiem, dlatego że ja przychodząc na Uniwersytet Wrocławski miałem być ornitologiem. No proszę bardzo. I podobnie jak i Asia, po pierwszych moich zajęciach z zoologii bezkręgowców zdecydowałem zmienić kierunek i obrać troszkę inną drogę. A przede wszystkim wybrałem zupełnie inny podmiot badawczy, jakim właśnie w tym wypadku są owady czy zwierzęta bezkręgowe. Tej decyzji oczywiście nie żałuję, dlatego że owady z punktu widzenia tego, jak liczną są grupą w ogóle, w ujęciu powiedzmy takim globalnym, światowym, nie tylko w stosunku do naszego kraju, jeżeli mówimy o różnorodności biologicznej właśnie, dają bardzo dużo możliwości badawczych na każdym właściwie możliwym biologicznym poziomie. Od genów począwszy po, zjawiska ekologiczne, populacyjne, które gdzieś możemy podglądać i obserwować. Także owady wybrałem zdroworozsądkowo, tak bym to ujął, ale także poprzez pryzmat zachwycenia się grupą właśnie ze względu na jej różnorodność. Podcast to na razie byli goście z naszej firmy, którzy rozmawiali o rzeczach związanych z elektronarzędziami, z zamocowaniami i wszystkim tym, czym roleplay się zajmuje na co dzień. Natomiast wy możecie być zaskoczeniem dla słuchaczy, bo nagle się pojawia para z uczelni i zaczyna mówić o nietoperzach i owadach. Skąd wy w roleplagu? To dość proste pytanie i intencja jest po stronie właśnie firmy. To kierownictwo firmy, konkretnie w osobie pana prezesa, wystosowało do naszego Wydziału Nauk Biologicznych taką prośbę, propozycję, ofertę, właściwie nie do odrzucenia, która zapraszała nas, naszych pracowników,
do tego, żeby pomóc firmie w zdiagnozowaniu stanu tego, co jest żywe na terenie zakładu właśnie, w granicach tego konkretnie wydzielenia. Idea bardzo piękna, dlatego że posiadanie wiedzy na temat gatunków roślin, zwierząt, ale także zbiorowisk roślinnych, tak, bo rośliny to jedno, ale zbiorowiska, które one tutaj tworzą, to drugie, ma bardzo ważną funkcję, jeżeli poważnie myślimy o tym wszystkim, co nas otacza. A jesteśmy przecież w takiej strukturze typowej dla Urbane. Tak? To jest zakład produkcyjny, który jest zlokalizowany w takiej, a nie innej strefie. Paradoks polega na tym, że mając świadomość tego, co wokół nas jest na terenie zakładu, czyli przestrzeni, której właściwie nie kojarzymy z przyrodą. Tak? Ona jest tak trochę pozaprzyrodnicza, bo to nie jest nawet park miejski, to nie jest las komunalny. Nawet dodam, że ona była przez Roleplay zastana w stanie opłakanym, jeżeli chodzi o naturę, bo tutaj były tereny bardzo mocno zużyte w cudzysłowie, były wręcz zatrute i to zaczęło się gdzieś tam zmieniać, między innymi przez takie działania. Rozumiem dobrze, że to między innymi też po to, żeby pokazać, czy się coś zmieniło i żeby ewentualnie wskazówki gdzieś jakieś kolejne dla firmy poszły. Dokładnie tak. To znaczy zdiagnozować ten stan, który mamy teraz, bo my jako biolodzy weszliśmy, prawda, na państwa zakład, na teren tego konkretnie przedsiębiorstwa właśnie w takim celu, żeby niejako skatalogować to, co jesteśmy w stanie w sezonie wegetacyjnym tak zwanym zaobserwować jako eksperci z poszczególnych grup, a następnie w kontekście tego, co wylistowaliśmy, co zanotowaliśmy w naszych kajetach, a potem w postaci raportu, który został przekazany prezesowi firmy, spróbować pomóc właśnie państwu, jako właścicielom tego terenu, w tym, by tym organizmom żyło się lepiej, na przykład w jakiejś perspektywie czasowej, ale także docelowo, by być może zakład stał się nie tylko taką enklawą różnorodności biologicznej i miejskiej, natomiast stał się docelowo być może elementem jakiegoś korytarza ekologicznego. A dlaczego mówię tutaj o korytarzu? Dlatego, że ten zakład ma dość specyficzne położenie, mianowicie jest ulokowany bezpośrednio nad kanałem Odry, a przecież wszelkiego rodzaju cieki wodne, my biolodzy wiemy to od dawna, stanowią doskonałe właśnie trasy migracyjne dla bardzo wielu gatunków, nie tylko zwierząt, ale także roślin. I to jest kluczowe i to warto tutaj podkreślić. Asia, po co w ogóle zwierzęta w mieście? Skąd się biorą zwierzęta w mieście? W ogóle to nie jest ich miejsce, to jest miejsce człowieka. Po co takie starania? I jak wygląda w ogóle to współgranie zwierząt z miastem, bo one są wszechobecne? Tak, są wszechobecne i powinniśmy zacząć od tego, że to tak naprawdę zwierzęta były tutaj pierwsze wiele, wiele lat temu, a my po prostu zajęliśmy ich teren, czy współzajęliśmy ich teren i rozszerzamy się coraz bardziej, czyli zajmujemy kolejne miejsca, kolejne areały zasiedlane przez różne gatunki. No i te zwierzęta po prostu muszą się do tego przystosować. Część sobie z tym radzi dobrze, adaptuje się. Są gatunki, które są uważane obecnie za gatunki tak zwane synantropijne, czyli takie, które funkcjonują z ludźmi, funkcjonują w zabudowaniach, często też wykorzystują kryjówki zbudowane przez ludzi. Są gatunki, które sobie z tym radzą gorzej, a są gatunki, które sobie z tym nie radzą i też obserwujemy spadek ich liczebności. Więc te zwierzęta po prostu z nami funkcjonują, przystosowują się do tego, jak my zagospodarowujemy teren i jeśli my im w tym nie pomożemy, żeby ich siedlisko życia było takie, jak potrzebują, no to po prostu będą z tego naszego życia znikały. A kanał Odry i sama Odra jest korytarzem migracyjnym, ale też jest takim siedliskiem niezwykle bogatym w różne gatunki. To są najbardziej zróżnicowane tereny, jeśli chodzi o bioróżnorodność i zapewniają przede wszystkim bazę pokarmową, ale także i miejsca schronienia dla wielu gatunków, począwszy od bezkręgowców, a kończywszy właśnie na ssakach. Miałem przyjemność w ubiegłym roku troszkę podglądać waszą pracę, bo chodziłem i z Marcinem troszkę przy owadach i z Asią troszkę przy nietoperzach i ssakach. To była wasza praca w terenie. Marcin, wspomniałeś, że teraz efekty tej pracy znalazły swoje miejsce w raporcie, który trafił do zarządu Roleplaga.
Powiedz troszkę o wynikach waszej ciężkiej roboty, bo to jednak była ciężka robota. Bywaliście tutaj o różnych porach dnia i nocy. Niektórzy was pewnie mogli uważać za szpiegów z krainy deszczowców, bo nie wiedzieli, kim jesteście tak naprawdę. Powiedz, jakie są wyniki? W kontekście też tego troszkę, co mówiliśmy wcześniej, o tym, że te tereny były bardzo zniszczone, zdegradowane. Jak w tej chwili wygląda ten stan? Zacznę od tego, że przede wszystkim byliśmy postrzegani bardzo pozytywnie przez pracowników. Ja żartuję z tymi Wychodząc szpiegami. wprost od naszych panów tutaj z tak zwanej stróżówki, czyli na wejściu, i wszyscy chyba w zespole potwierdzą to, że towarzyszyła nam za każdym razem, kiedy pojawiliśmy się na terenie zakładu, super atmosfera, za co też serdecznie dziękujemy, bo to ważne. Zwłaszcza dlatego, że tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, te nasze badania terenowe, biologiczne, one są zawsze obarczone po pierwsze ryzykiem wynikającym z pogody. Po drugie, no właśnie, chcieliśmy uchwycić szerokie spektrum tych gatunków, czyli chcieliśmy zwrócić uwagę na te gatunki, które tutaj mogą występować sezonowo, niekoniecznie stale, a po drugie chcieliśmy wykazać także te gatunki, które mogą się charakteryzować, no właśnie, dzienną, nocną aktywnością, albo nie wiem, zwiększoną aktywnością o świcie lub też zwiększoną aktywnością po zmierzchu. I to się nam chyba udało. Natomiast wracając do twojego pytania i tego clue, myślę, że nie istotnym tutaj będzie przedstawianie poszczególnych grup w charakterze liczb czy epatowanie nazwami łacińskimi, bo to naszych słuchaczy prawdopodobnie zupełnie nie interesuje. Kluczowe jest to, że zakład, który był przedmiotem naszych badań pod kątem zarówno flory, jak i fauny, w mojej ocenie jako biologa środowiskowego, ale także biologa konserwatorskiego, reprezentuje całkiem przyzwoity zestaw gatunków, które, uwaga, no właśnie, zamieszkują teren wcześniej mocno zdegradowany. I od jakości siedlisk i mikrosiedlisk, które na tym terenie byliśmy w stanie wykazać, a także dbałości o te siedliska w perspektywie gdzieś tam w przyszłości, będzie miało istotne znaczenie dla tego, co będzie tutaj trwało. Jeżeli chodzi o organizmy, myśmy się skupili przede wszystkim na takich grupach jak, to już wcześniej wybrzmiało, rośliny, owady. Oprócz tego zwróciliśmy naszą szczególną uwagę na ptaki i na ssaki właśnie. To wynikało przede wszystkim z terminów, w jakich podjęliśmy się tego zadania z punktu widzenia inwentaryzacji. I oczywiście zarówno zarząd, jak i my, jako biolodzy, specjaliści biologii środowiskowej, mamy absolutną pewność tego, że być może docelowo w przyszłości tego rodzaju badania powinny być powtórzone, a nawet rozszerzone o niektóre grupy, na przykład płazy, gady. To już dziś można spokojnie powiedzieć, że na terenie zakładu mamy sporo takiej przestrzeni, która jest zajęta albo chwilowo, zatem fakultatywnie, albo na stałe, zatem obligatoryjnie, przez szereg gatunków tych właśnie grup, o których wcześniej wspomniałem. I popatrzmy na przykład na owady. Z definicji mamy kilkadziesiąt taksonów wykazanych przeze mnie w trakcie tych badań, tych wizyt i o poranku, i w południe, i gdzieś tam przy okazji popołudniowych wizyt, a także pod wieczór. Już sama ilość 6 gatunków czmieli, które zostały wykazane na właśnie zrekultywowanym terenie, była dla kogoś takiego jak ja powodem do dużej satysfakcji i sporej radości. Po pierwsze dlatego, że no właśnie, nie byłoby tych gatunków, gdyby na terenie zakładu nie było źródła pokarmu dla nich, tak? A tym pokarmem w tym wypadku są rośliny kwiatowe, a dokładnie to, co one produkują, zatem pyłek i nektar. Nie byłoby też ich pewnie dlatego, gdyby na terenie zakładu nie miały miejsc do rozrodu. Bo pamiętajmy, że liczba gatunków tych zwierząt, roślin czy grzybów, które występują wokół nas, będzie zależała od tego, jakiego rodzaju siedliska i mikrohabitaty będą miały. I teraz zobaczcie, proszę Państwa, mamy taki ciekawy paradoks. Zakład produkcyjny z definicji nie kojarzy nam się z czymś takim. My szukamy tych gatunków, my szukamy ich gdzieś poza tą strefą, którą tak bardzo użytkujemy.
No, teren zakładu z definicji jest zawsze bardziej proindustrialny, tak? Bardziej ekonomiczny, powiedziałbym. Tu się coś dzieje, tu się coś wytwarza. Tu jest zupełnie inny rodzaj aktywności ludzkiej, tak? I w związku z tym bardzo cieszą nas wyniki, które uzyskaliśmy, bo one pokazują, że no właśnie, taka wrażliwość na tych braci mniejszych, którzy występują wokół nas, włączając to także świat roślin, świat grzybów, może przysporzyć wszystkim, w tym także przyrodzie, bardzo dużo pozytywu. I wracając do naszych czmieli, przynajmniej 5 gatunków, które tutaj zostały wykazane, to gatunki, które są pod częściową ochroną właśnie. I to właśnie tu, na terenie Roplaga, znajdują one warunki do tego, żeby egzystować. Czy było coś takiego, co autentycznie, nie wiem, było dla was fajnym odkryciem podczas tych badań? Czymś, czego się zupełnie nie spodziewaliście? Dla mnie zaskoczeniem z działki, którą ja się zajmuję, czyli z ssaków łącznie z nietoperzami, to była obecność takiego gatunku rzadszego, chronionego, szczególnie będącego w zainteresowaniach ochroniarskich Unii Europejskiej, mopka zachodniego, ale także nocka dużego. Te nazwy nietoperzy są po prostu przepiękne. Zresztą tak, wszystkich zwierząt. Nasze jeszcze są skromne, tropikalne gatunki nietoperzy się ciekawiej nazywają, powiem to tak na marginesie. Więc znaleźliśmy w naszych nagraniach, bo nagrywaliśmy ich głosy echolokacyjne i tam znaleźliśmy w tych nagraniach właśnie pulsy echolokacyjne tych 2 gatunków i to było dla mnie pewnego rodzaju zaskoczeniem, dlatego że mopek jest uważany za gatunek taki typowo leśny, związany głównie z lasami, który w miastach raczej bym się, zwłaszcza w takich dużych miastach, raczej bym się jego nie spodziewała, więc to była taka ciekawa obserwacja. Natomiast jeśli chodzi o inne gatunki, to Marcin tu wspomniał o ochronionych, o rzadkich, szczególnych, ale w mojej sferze zainteresowania są też gatunki, które nie są chronione. Właśnie ci bracia mniejsi, chociaż nie są mniejsi, bo są więksi. To są też ssaki, które większość krajowych gatunków ssaków jest gatunkami łownymi niestety, co my Podkreślmy to niestety. Tak, niestety ja jako biolog tutaj nad tym ubolewam, a są to gatunki, które przede wszystkim to są gatunki ssaków kopytnych, które tutaj na terenie zakładu też obserwowaliśmy i były to z kopytnych to były sarny, a także mieliśmy obserwację drapieżnika w postaci lisa, którego tutaj wiemy, że mieszka tutaj jedna rodzina lisia i wiemy, że mieszka też grupa saren. I tutaj myślę, że możemy też wspomnieć właśnie o takiej filozofii, która według mnie jest słabo jeszcze znana i rozpropagowana, takiej filozofii związanej właśnie z projektowaniem przestrzeni miejskiej i nie tylko miejskiej, w ogóle zabudowy, która też będzie uwzględniać koegzystencję zwierząt. Więc takie coś w rodzaju zoopolis bądź zoopolis, które uwzględnia to, że wśród nas bytują inne gatunki, które też mają prawo to miejsce zajmować. I myślę, że to jest też taka ważna rola wszystkich nas, żeby edukować społeczeństwo właśnie w takim kierunku, że te zwierzęta wcale nie są dla nas zagrożeniem i możemy spokojnie z nimi się dzielić przestrzenią. Nie tylko dzielić przestrzenią, ale nam są też potrzebne. Ja wiem, że Marcin na przykład od lat walczysz o to, żeby owady zapylające były bardziej obecne w mieście, we Wrocławiu, a ich brakowało. Znaczy ja w ogóle walczę o to, żebyśmy to, co Asia przed chwilą powiedziała, byli bardziej skupieni na tym, co wokół nas występuje, bo jest ważne, po prostu jest ważne. My bardzo często skupiamy się tylko i wyłącznie na gatunkach chronionych, rzadkich, ginących. A ja bym chciał tutaj z uporem maniaka przypomnieć nam wszystkim, że istotą ochrony przyrody, ochrony natury jest dbałość także o to, co dziś jest liczne. Uwaga, wciąż liczne. Bo za chwilę może się okazać, że licznym przestanie być. Doskonałym przykładem, który Państwo prawdopodobnie też znacie, bo był związany z przestrzenią miejską, nadal jest. Jest wróbel domowy, który poleciał nam w przeciągu zaledwie naprawdę niewielkiego, krótkiego odcinka czasowego na łeb na szyję. Kto kiedyś, prawda, popatrzmy na nasze dzieciństwo, zastanawiał się nad tym, że kiedyś zabraknie wróbla, jego ćwierkania wokół nas.
Dlatego ja z dużą radością mówię o tym, że myśmy tutaj odkryli, wykazali na przykład gatunki, które z punktu widzenia, nie wiem, biologa mogą stanowić o pospolitości. Okej, ale super, że one tutaj są, że one tutaj znajdują warunki właśnie do tego, żeby funkcjonować. I to jest ważne. Jeżeli będziemy dbać o te gatunki, to siłą rzeczy, z uwagi na to, że jest to jednak system naczyń połączonych. No właśnie chciałem zwrócić na to uwagę, że to chyba, jeżeli dobrze rozumiem to, co mówicie razem z Asią, a nie wszyscy chcemy zdawać sobie z tego na co dzień sprawę, to wszystko funkcjonuje obok siebie, przez siebie i jakby zależy od siebie też, prawda? Bez dwóch zdań. No jeżeli Natomiast człowiek lubi stawiać siebie po prostu w centrum i nie zauważa Niestety tej tak, machiny. ale znowu, jeżeli popatrzymy na owady i połączymy je z innymi organizmami, to już widzimy styczność owady a rośliny w kontekście zapylania, rozsiewania nasion. Popatrzmy na nie także pod kątem bazy pokarmowej dla innych organizmów. No właśnie, na przykład nietoperzy. Jeżeli nie będziemy mieli licznej populacji owadów, to jaką populację nietoperzy będziemy mieli w ogóle wokół? To, że one potem, te nietoperze potem na przykład nam idą w sukurs w ten sposób, że wspierają nas w walce z uciążliwymi owadami hematofagicznymi, na przykład takimi jak komary czy meszki, to inna Potwierdzam. sprawa. Mieszkam na wsi, potwierdzam. No tak, ale popatrzmy, jeżeli nie będzie silnej populacji owadów, zatem nie będą owady stały na wysokim poziomie różnorodności biologicznej, to jaką przyszłość mają dla siebie ze względu czysto pokarmowego nietoperza? Dalej, jeżeli nie będzie na przykład tych owadów albo po prostu zwierząt bezkręgowych, na tyle licznych, na ile wymagane to jest ze względu na pojemność siedliska, to jaką przyszłość będą miały dla siebie ptaki? Dlatego tak bardzo apelujemy o to, żeby także wokół nas, w tej przestrzeni miejskiej, w tym właśnie charakterze urbane, chcieć zwracać uwagę na przestrzeń, która może generować miejsce do życia, miejsce do rozwoju i nie podejmować często bardzo bezmyślnych decyzji, które polegają na tym, że coś może pięknie wygląda, coś może ładnie, estetycznie wygląda, natomiast nie będzie stanowiło właściwej przestrzeni do życia dla bardzo wielu organizmów, które to organizmy z całą pewnością będą wpływały na jakość naszego życia docelowo, ba, zaryzykuję tezę, będą na pewno podnosiły komfort tego życia z punktu widzenia nas jako elementu tej całej układanki. Ingerując w układ, to co Marcin mówił, że jakby musimy chronić cały układ, całe siedlisko. I ingerując w ten układ, czy eliminując jeden gatunek, który uważamy za tak zwanego szkodnika, tak? Chociaż nie używamy tego pojęcia jako biolodzy, czy uważamy go za w jakiś sposób gatunek, który możemy eksploatować, bo na przykład możemy go odławiać, my możemy zaburzyć ten układ, bo my wielu procesów, wielu zależności w takim skomplikowanym układzie, jakim jest przyroda, ekosystem, po prostu nie znamy. I są badania, które próbują to wszystko tłumaczyć. To są takie, nazwałabym, ciekawe, ale trochę też jeszcze nieudolne nasze próby, bo jest to trudne do badania, które pokazują, że nawet te gatunki, które są pospolite albo które są z jakichś względów nielubiane, też odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie. Marcin, my się poznaliśmy w bardzo specyficznych okolicznościach przyrody, bo ty jesteś trochę bohaterem kryminałów takich popularnych, które lubią czytać właściwie wszyscy, bo bierzesz udział i w badaniach, i nawet troszkę, popraw mnie, jeżeli się będę mylił, w śledztwach jako entomolog, jako specjalista od owadów. Powiedz mi, skąd ci nieboszczycy i co te owady mogą powiedzieć? Owady w tym wypadku są doskonałymi czyścicielami tego, co martwe. Obok grzybów, obok pierwotniaków, obok bakterii będą spełniały kluczową w ekosystemie rolę, funkcję, jaką jest całkowity rozkład martwej materii organicznej. Bez tych organizmów ona po prostu by zalegała. To owady stanowią kluczową grupę, która bierze udział w tak ważnym procesie znowu. I teraz my, ludzie, bazując na wiedzy o biologii i ekologii tych właśnie gatunków, które określamy mianem gatunków nekrofagicznych, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na przynajmniej 3 spośród 7 tak zwanych złotych pytań, które istnieją w kryminalistyce. Jednym z takich pytań jest na przykład pytanie o to, kto zamordował albo popełnił jakiś czyn
zabroniony, gdzie to się stało. Czasem także możemy odpowiedzieć na pytanie, czym, w jaki sposób. I właśnie Marcin odpowiedział na te wszystkie pytania, rozgryzł mnie i musiałem odsiedzieć swoje. Nie, tu trzeba po prostu jasno sobie zdać sprawę z tego, że rzeczywiście organizmy żywe, które nas otaczają, dostarczają nam sporą dawkę różnych informacji. Niektóre z tych informacji mogą być rzeczywiście kluczowe do tego, żeby rozwiązać zagadkę, w tym wypadku najczęściej jakąś zagadkę kryminalistyczną. Oczywiście to narzędzie, bo tak należy traktować udział entomologa sądowego w różnego rodzaju postępowaniach, czy w różnego rodzaju procesach, które się gdzieś tam wokół nas dokonują, jest formą pomocową, ale jeszcze raz podkreślam, gdyby nie nasza uważność na to, co owady są w stanie zrobić w ekosystemie, w przyrodzie wokół nas, no nigdy byśmy nie mogli skorzystać z ich ewidentnej pomocy, tak? Bo tutaj patrzymy na owady jako na organizmy, które nam pomagają w tym, żeby poprzez pryzmat interpretacji ich zachowań, ich obecności właśnie na zwłokach w różnych stadiach rozkładu, w bardzo różnych siedliskach, móc wyciągnąć wnioski, które przybliżają nas do rozwiązania jakiegoś problemu, do rozwiązania jakiejś zagadki. Czyli jest troszkę tak, Marcin, że ty jesteś Sherlockiem, a masz całą armię Watsonów, którzy ci pomagają w tym. Rozumiem, że mogą podpowiedzieć, kiedy się coś stało, mogą podpowiedzieć, gdzie to się stało, ale jak wskażą mordercę? Bardzo dobre pytanie. Wskażą go na przykład bezpośrednio w kontekście DNA, jakie pozyskamy właśnie z tych owadów, a to DNA będzie na przykład pochodziło z kropli krwi osoby, która w trakcie czynu jakiegoś zabronionego, nie wiem, morderstwa, sama uległa zranieniu i pozostawiła właśnie taki ślad krwawy. My z punktu widzenia obecnej wiedzy i możliwości technicznych jesteśmy w stanie naprawdę z bardzo niewielkich ilości takiej krwi pozyskać konkretną informację, wręcz imię, nazwisko osoby, która za tym stoi. Jesteśmy w stanie także opowiedzieć cokolwiek na temat potencjalnej ofiary. Tak? Często mamy zupełnie oczyszczone pole jakiegoś czynu zabronionego, na przykład gwałtu czy zabójstwa. Nie ma ofiary, natomiast są ślady krwawe, które potem my, entomolodzy, technicy kryminalistyki, dokładnie też wiedzą, jak to zrobić. Jesteśmy w stanie odnaleźć ślady aktywności owadów, które żerowały na takiej krwi, tak? Nie wiem, w przestrzeni wokół nas, odpowiednio to zabezpieczyć i poddać stosownej analizie. To jest to bezpośrednie wskazanie. Natomiast nie zapominajmy o tym, że my możemy także pośrednio dojść do takiej osoby, na przykład wtedy, kiedy znajdujemy zwłoki nie w tym typie siedliskowym, w jakim powinny one się znajdować ze względu na owady obecne na tych zwłokach. I bardzo często właśnie w takich przypadkach entomolog sądowy jest w stanie zmienić jak gdyby cały kierunek procesowo-dochodzeniowo-śledczy z obszaru niewłaściwego do poszukiwania na przykład sprawców zabójstwa albo jakichś dowodów, czy nawet poszlak, które naprowadziłyby nas do tego, żeby taką zagadkę rozwiązać i przenosi nas w środowisko właściwe, na przykład, nie wiem, mieszkanie albo jakieś pomieszczenie, tak? Czyli owady w tym wypadku są w stanie nam powiedzieć nie tylko o tym, że zwłoki zostały przesiedlone z miejsca A w miejsce B, ale właśnie w sposób taki jak gdyby pośredni, naprowadzić nas na poszukiwanie osób, na których nam zależy, tak? Czyli właśnie tego kogoś, kto stoi za takim czynem zabronionym. Zanim jeszcze przejdziemy do mroku Asi, jedno pytanie. Czy jakiś taki Watson pojawił się na terenie Reoplaga? Były takie owady, które pomagają ci właśnie w takich śledztwach? Oczywiście, że tak. Chociaż śladów morderstwa nie było. Oczywiście, że tak. Śladów morderstwa nie było. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, jak najbardziej, dlatego że diptera, zatem muchówki, to są te organizmy, te owady, które jako pierwsze pojawiają się na zwłokach. Oczywiście nie wszystkie. Tutaj mamy wyodrębnione rodziny, a wśród tych rodzin konkretne rodzaje i gatunki. Natomiast one też były tutaj obecne na terenie zakładu, to z całą pewnością. Oczywiście ja nie stosowałem tutaj metody, która polegała na tym, że wykładałbym padlinę do tego, żeby właśnie dowiedzieć się nieco więcej na temat owadów nekrofagicznych. Bazowałem raczej na obserwacjach takich bezpośrednich.
ale gdybyśmy tego rodzaju metodę zaimplementowali do protokołu inwentaryzacyjnego, to jestem o tym absolutnie przekonany, lista gatunków, na przykład chrząszczy nekrofagicznych, byłaby jeszcze dłuższa niż ta, którą mamy obecnie w raporcie. Asia, powiedz, ile tego mroku faktycznego w nietoperzach jest, bo skojarzenie poza oczywistym komiksowym Batmanem jest przede wszystkim z wampirami, ze zwierzakami, które mają jakieś związki z metafizyką, z demonami, upiorami. No wiadomo, że obrosły mitami przez całe wieki. Powiedz mi, ile w tym jest prawdy, a ile tego strachu ludzkiego związanego z tym, co nieznane i co ukryte w mroku? 100% strachu ludzkiego, tylko i wyłącznie. Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, to są bardzo ciekawe zwierzęta i to, co wcześniej Marcin wspominał o tak zwanej pożyteczności zwierząt, którą my szukamy wszędzie. Nietoperze też są pożytecznymi zwierzętami w takim kontekście, że pełnią ważną rolę właśnie w zjadaniu różnego rodzaju owadów, które są dla nas uciążliwe. To jest przykład z szerokości geograficznych, ale w tropikach nietoperze też pełnią bardzo ważną funkcję zapylaczy, roznoszenia nasion, owoców wielu gatunków drzew i uważa się, że bez nietoperzy nie byłyby w stanie odbudowywać się niektóre lasy tropikalne. Więc nietoperze są nam potrzebne. Jeśli chodzi o ich mrok, to tylko i wyłącznie wynika to z tego, że funkcjonują w nocy, co nadaje im takiego trochę mrocznego charakteru i co powoduje też, że te badania nietoperzy są trudne. I my, tak jak właśnie trochę Marcin, jak Sherlock Holmes i dr Watson, musimy używać różnych technik, żeby móc je badać. W dzisiejszych czasach ta technika bardzo poszła do przodu i to, co mogliśmy 30 lat temu zrobić, jest nieporównywalne z tym, co możemy dzisiaj. Możemy usłyszeć nietoperze przede wszystkim. Większość z nich echolokuje używając tak zwanych ultradźwięków, czyli dźwięków o wysokich częstotliwościach, których nasze ucho nie jest w stanie odebrać. Aczkolwiek są takie sygnały, czy takie dźwięki, których nietoperze używają do komunikacji. One wtedy są emitowane na niższych częstotliwościach w zakresie naszej słyszalności i możemy je usłyszeć. Często nie zwracamy na nich uwagi, bo po prostu nie wiemy o nich, tak? Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy potrafili je usłyszeć i zauważyć, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o orientację nietoperzy w przestrzeni, to orientują się za pomocą echolokacji, do której muszą używać wysokich częstotliwości. I my możemy to usłyszeć, posiadając specjalne urządzenia zwane detektorami bądź rejestratorami ultradźwiękowymi i które pozwalają nam nie tylko usłyszeć ten dźwięk, ale także zobrazować go. Możemy sobie ten dźwięk nagrać, w odpowiednim programie akustycznym wyświetlić, zobaczyć jego strukturę, zobaczyć, czy jest skomplikowany, czy jest złożony, czy jest może bardziej prosty, jakie posiada zakresy częstotliwości, jeszcze kilka innych parametrów określić i na tej podstawie także oznaczyć gatunek. A tu też możemy mówić o takim umownym języku, jak w przypadku owadów Marcina, w sensie takim, że z tych sygnałów, które już rozszyfrujesz za pomocą dekodera, wiesz, co nietoperze przekazują sobie między sobą? Tak, możemy to rozszyfrować głównie na podstawie tych głosów, które służą im do komunikowania się. My nazywamy je głosami socjalnymi i one są używane w różnym kontekście. Mogą być używane przez osobniki, które wspólnie żerują i na przykład informują inne o tym, że ich areał żerowiskowy jest zajęty. Mogą być używane przez osobniki, które potrzebują pomocy, na przykład są zagrożone drapieżnikiem i wtedy emitują głosy socjalne, na które reagują inne osobniki i przylatują i z zainteresowania zobaczyć, co się dzieje. No i są wreszcie głosy socjalne godowe, używane przez nietoperzy w okresie godowym, które u nas ma miejsce późnym latem i jesienią. I te głosy godowe są bardzo rozbudowane, bardzo złożone i bardzo ładne. My ich nie słyszymy w pełnym zakresie, jak one wyglądają, czy jak je słychać po zdekodowaniu. Mogę puścić taki przykład głosu
socjalnego, godowego karlika większego, który jest jednym z licznie występujących gatunków we Wrocławiu, a który wiadomo, że używa te głosy do przywabiania samic do swoich haremów, bo to są... Haremów? Tak, to jest gatunek terytorialny, samce są terytorialne, zasiedlają swoje własne terytoria z kilkoma dziuplami, do których w okresie godowym zachęcają, nie przymuszają, podkreślmy, zachęcają samice, które w tym czasie przelatują przez ich terytoria. I taki głos... Niech zaśpiewa. Niech zaśpiewa, właśnie, więc... I taki głos właśnie piękny jest, ale też Ja bym jest... poszedł do tej dziupli. Ja też. Myślę, że tak, bo są badania, które pokazują, ta końcówka, którą słyszeliśmy, to był taki już dodatek, który jest śpiewany tylko przez niektóre samce. Wiemy, że te samce różnią się indywidualnie tymi głosami. Niektóre właśnie mogą je bardziej rozbudowywać, niektóre mogą je częściej emitować, co wpływa na właśnie jakość śpiewania i też prawdopodobnie pokazuje jakość samca i może ułatwiać wybór przyszłej partnerce. Powiedz mi, na ile te obawy wobec pewnych gatunków ludzi wynikają z takiego lęku bez wiedzy konkretnej, a na ile one faktycznie mogą być uzasadnione? I czy koleżanki z pracy powinny się faktycznie bać, że nietoperz żyjący przy roplagu czy przelatujący nad roplagiem nagle je zaatakuje, kiedy później wyjdą z pracy? Nie powinniśmy się bać, dlatego że jeśli chodzi przynajmniej o nietoperze, one same z siebie nie atakują ludzi. Mogą ugryźć, ale tylko i wyłącznie w akcie obrony. Czyli jeśli byśmy chcieli je wziąć do ręki, czego nie powinniśmy robić. Po pierwsze ze względu właśnie bezpieczeństwa naszego, też nietoperza. Po drugie ze względów prawnych, dlatego że nietoperze wszystkie są chronione i nie można ich płoszyć, dotykać, przemieszczać, zakłócać im spokoju. Więc do takiej sytuacji jakby samej z siebie nie dojdzie. Jeśli nie będziemy ingerować, nie będziemy dotykać i brać do ręki, same z siebie nietoperze nie zaatakują. Ponadto wiemy, że tylko niewielki procent populacji nietoperzy może być zainfekowany wścieklizną i rzeczywiście zdarza się I wszelkimi czasami... innymi wirusami, bo jak wiadomo, wszystkie wirusy pochodzą albo od małp, albo od nietoperzy, przynajmniej w zbiorowej wyobraźni. Tak, ale jeśli chodzi o nietoperze, to tylko niewielki procent może być zainfekowanych wścieklizną i tak naprawdę to jest obecnie w naszej szerokości geograficznej jedyna choroba, której możemy się obawiać. My sami często badając nietoperze, czy nawet opiekując się nimi, zdarza się nam, że jesteśmy pogryzieni, ale to jest takie ukłucie szpileczki. To nie jest takie dosłowne pogryzienie, muszę tak określić, bo nie ma innego słowa, ale to jest takie jakby dotknięcie. Można się zabezpieczyć, można się zaszczepić przed i poekspozycyjnie, więc po prostu nie powinniśmy się bać, tylko powinniśmy zachowywać się rozsądnie. Co możemy robić na co dzień jako pojedynczy ludzie, ale też właśnie jako takie duże firmy jak Rowplag, żeby pomagać, żeby jakby wspierać rewitalizację na tych terenach trudnych, bioróżnorodność jakby, o której Marcin mówi, cały czas podkreśla, jak bardzo jest istotna, bo po lekturze raportu bardzo dużo fajnych rzeczy jest, bardzo dużo takich rzeczy, które mówią, że działania Rowplag były słuszne, że oddawanie stopniowe jakby naturze jakichś miejsc tutaj dookoła firmy jest fajne i okej, i przynosi efekty. Natomiast też kilka razy, może nie pogroziliście palcem, ale tupnęliście nogą i powiedzieliście, że tutaj trzeba pewne rzeczy zmienić, bo można mieć dobre chęci, ale niekoniecznie one się przekładają na fajne rezultaty. No, takie było też oczekiwanie zarządu firmy. Tak? To nie miała być robota wykonana po to, żeby państwa chwalić. To była praca, która miała polegać na tym, że my przedstawiamy obiektywnie rzetelny obraz całej sytuacji. I to, co chciałbym tutaj podkreślić, to warto pochwalić firmę za to, że zdecydowała się na to, by wydzielić przestrzeń, która to przestrzeń ma być oddana po prostu przyrodzie, naturze. I mało tego, z tego co mi wiadomo, decyzją zarządu, ta przestrzeń tam, gdzie tylko się to da, ma być jeszcze bardziej jak gdyby zwiększona w kontekście areału, co jest bezcenne. Bo nie jest sztuką posiadać na terenie zakładu króciutko przystrzyżony trawniczek, a obok czy na tym trawniku mieć zasadzoną jedną lub dwie tuje, albo nawet jedno czy dwa drzewa.
Sztuką jest to, by na terenie zakładu znajdować taką przestrzeń, która jest dzika, po prostu. My często mówimy o tak zwanej presji człowieka na naturę. W związku z tym chcemy odwracać ten trend i namawiamy do tak zwanego rewildingu, czyli powrotu do dzikości. Bez dzikości nie będzie tego, co w tej dzikości tak naprawdę stanowi o charakterze dzikości, konkretnego, nie wiem, mikrohabitatu czy siedliska. I tutaj warto podkreślić to, że zakład ze względu na to, jak jest wystrefowany, od strony powiedzmy wejścia ulicy Kwidzyńskiej, no właśnie jest taki wystrzyżony, no jest taki, jak ja to mówię, pięknie pod linijkę zrobiony. Natomiast od strony kanału Odry mamy już więcej tej dzikości, która przejawia się w tym, że mamy kawałek przestrzeni, która jest zadrzewiona. Mamy tam, prawda, elementy pewnej struktury pionowej w kontekście tego, jak wygląda na przykład las, tak? Pojawiają się nam krzewy, pojawiają się nam takie miejsca, do których my de facto nie zaglądamy. Ale to właśnie te przestrzenie stanowią o tym, jak wiele gatunków de facto będzie wokół nas. Tutaj bardzo cenną inicjatywą, wiem o tym, bo przecież takie spotkanie miało miejsce, Asia była dopraszana niejako przez firmę już po zakończeniu raportu inwentaryzacji do tego, żeby jeszcze przyglądnąć się na przykład właśnie kwestii mikrosiedlisk w budynkach, które są na terenie zakładu pod kątem nietoperzy właśnie. Tak, tak. To jest też kwestia tego, jak dbamy o przestrzeń inną niż tylko przestrzeń zielona. To, jak podchodzimy do inwestycji, takich jak renowacje, remonty, prawda, działania o charakterze budowlanym. Bo przecież w tych budynkach, zwłaszcza starych budynkach, ale także innych pomieszczeniach, tam gdzie organizm, zwierzę, to będzie nietoperz, to będzie ssak, to będzie ptak, znajdzie dla siebie dogodne warunki, on wykorzysta tą przestrzeń. I tu jest pytanie o to, na ile my jesteśmy w stanie osiągać kompromis, to znaczy na ile my chcemy udostępniać taką przestrzeń także niektórym gatunkom, w tym pożytecznym. Dlatego my w przestrzeni miejskiej powinniśmy mieć taki kierunek, tak, patrzenia na to, co dzikie, nie w kontekście tego, co możemy zobaczyć w ogrodzie zoologicznym, ale dzikie wokół nas i do tego miasta przenika. I tutaj duża jak gdyby rola po stronie wszystkich osób, od urzędników począwszy przez nas, nauczycieli akademickich, nauczycieli w szkołach, ale także każdego z nas, kto ma jakąkolwiek wiedzę, żeby edukować, jeszcze raz edukować, bo ta niewiedza skutkuje tym, że bardzo łatwo z tych naszych braci mniejszych uczynić po prostu właśnie kogoś, kogo nazwiemy za chwilę ofiarą, a kto wie, czy nie nazwiemy po prostu jakimś właśnie szkodnikiem. Podczas gdy ten konkretnie organizm szkodnikiem nie jest. Spełnia zupełnie inną, pozytywną funkcję i rolę. Często zdarzają się takie inicjatywy ze strony dużych firm. Mówię zupełnie teraz serio, bo rozmawiałem o tym kiedyś z Marcinem. Czy często firmy konsultują się z naukowcami, często proszą o właśnie takie wytyczne, o których przed chwilą mówił Marcin, w ogóle się tym interesują? Czy jesteście w stanie określić taką skalę? Niestety muszę powiedzieć, że jest to duża rzadkość i takie działania, jak Państwa zakład tutaj przeprowadził czy przeprowadza, to jest takie działanie pionierskie, bym powiedziała, i warto je propagować, warto o tym dużo mówić i pokazywać, że to jest chyba po prostu zmiana filozofii, zmiana podejścia do tego, co oferuje nam przyroda i co my możemy jej zaoferować, w jaki sposób możemy współdzielić, tak jak mówiliśmy na początku, tą przestrzeń wspólnie. Marcin już podnosi oczywiście rękę. Tak, bo chciałbym to uzupełnić, bo Asia to powiedziała, ale dobrze, żeby to wybrzmiało. Ty też jeszcze mi mówiłeś, pamiętam, że to jest taki precedens trochę, To jeżeli jest chodzi... precedens. Dlaczego? Dlatego, że firma wystąpiła o to tylko dlatego, że chciała wiedzieć, co ma w zasobie przyrodniczym po stronie roślin i zwierząt. A potem w kolejnym etapie zadała pytanie, czy to, co mamy my jako zakład i to, co oferujemy tej przyrodzie, możemy w jakikolwiek sposób poprawić, to znaczy zrobić coś lepiej. Jedną z takich, prawda, nie wiem, intencji, którą myśmy przekazali kierownictwu, było to właśnie, żeby tam, gdzie to jest możliwe, zwiększać różnorodność roślin. Żeby to nie był ten monotonny kawałek trawnika, tylko żeby to była przestrzeń, na której będzie rosło obok jednego czy dwóch gatunków jednoliściennych, zatem traw,
jeszcze coś więcej. Coś, co będzie magnesem dla na przykład owadów, dla owadów zapylających, bo od ich ilości, a zatem ich pracy potem w ekosystemie będzie zależało naprawdę wiele. Nie tylko to, co będziemy my spożywali, ale to, co będą spożywały także inne organizmy wokół nas i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co uważam, że zasługuje na podkreślenie. Chodzi o to, żebyśmy my chcieli tę przestrzeń, którą mamy, w taki sposób prowadzić, w taki sposób ją zagospodarowywać, żeby ona po prostu była przyjazna dla tego wszystkiego, co wokół nas żyje, a nam nie przeszkadza. Bo w czym nam będą przeszkadzały, prawda, obecne na kwiatach zapylacze, albo w czym nam będą przeszkadzały obecne na terenie zakładu ptaki, które po pierwsze będą nas raczyły swoim pięknym wyglądem, zwłaszcza Głosem. samce, a potem głosem, śpiewem. To samo można powiedzieć o każdym jednym ssaku, którego zaobserwujemy, prawda, na drzewie albo na przestrzeni wokół nas i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie całe piękno od początku do końca tkwi w różnorodności, a różnorodność nie równa się monotonia. I to jest coś, co także w przestrzeni miejskiej z punktu widzenia tego, jak bardzo ona jest monotonna, bo przecież betonowa, bo przecież polbrukowa, bo przecież szklana albo stalowa jest pewnym oczekiwaniem. Ja jako mieszkaniec tego miasta zdecydowanie lepiej czuję się w tych obszarach tego konkretnie miasta Wrocławia, w których mam zapewniony kontakt z przyrodą. Chyba nie dlatego, że jestem przyrodnikiem, po prostu z definicji, prawda, zawodowo wykonując zawód biologa jako profesję, tylko dlatego, że po prostu mam taką potrzebę jako człowiek, jako istota, która szybciej wraca do zdrowia. Udowodniły to badania, prawda, badania medyczne, badania psychologów, także psychiatrów, do pełni sił po zabiegach, po operacjach, w tych szpitalach, w tych ośrodkach, które mają bezpośredni kontakt, prawda, z przyrodą, ale to także dotyczy różnego rodzaju przecież schorzeń i chorób o charakterze właśnie psychicznym, psychiatrycznym, z depresją włącznie, wtedy, kiedy ten kontakt z przyrodą łagodzi, koi, coś w nas zmienia, prawda, powoduje, że funkcjonujemy po prostu lepiej. Słuchajcie, wielkie dzięki i za dzisiejszą obecność tutaj i za raport, który na pewno pomoże Roleplagowi w no jakby dalszym, konsekwentnym, zrównoważonym rozwoju, bo między innymi po to tutaj się znaleźliście i bardzo fajnie, że tutaj się znaleźliście. Także bardzo, bardzo wielkie dzięki za dzisiaj. No i tak jak mówiłem, do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. My Dziękujemy. też dziękujemy jako wydział za zaufanie i za zaproszenie nas, naszych studentów, do tego, żeby wykonać kawałek, mamy nadzieję, pozytywnej pracy, która będzie spożytkowana przez Państwa, ale także spożytkowana ku chwale i dobru naszych braci mniejszych tu na terenie Potwierdzam, firmy. tak. Ja dodam, że bardzo się cieszę, że brałam udział w tym projekcie, bo to było bardzo fajne, cenne, nowe doświadczenie dla mnie. Dokładnie. Czyli wszyscy jesteśmy zadowoleni. Tak. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. A teraz otwieramy oczy, poprawiamy włosy i już szykujemy się do powtórki. Podobało Ci się? Opowiedz o przyjażdżce rollercoasterem kolegom i koleżankom z pracy. Nie chcesz przegapić kolejnego odcinka? Bezpłatne bilety na przyjażdżki czekają na Spotify, w Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych oraz w Roll You Match newsletterze dla pracowników Roleplug.